ale są. No i trzeba trafić. O, twarda jest, zwięzła. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Tak. Kurs rąbania. Pokażę internautom, jak powinno się rąbać drewno. Ja używam do tego tej mojej najmniejszej siekierki, która służy mi już ładne parę dziesiątków lat, około 30. Jest bardzo ciężka, no nie jest to może aż tak jak tam te siekiery Fiskarca, które mają klin w ostrzu, ona bez klina, ale ona idzie ciężarem po prostu, tu ona jest dość gruba, ostrze też ma raczej grube, no może z czasem ją troszeczkę przytnę, ale na razie mam siłę ją podnieść i machnąć, no to także nie jest źle, to jest odziom. Zawsze stawiamy, tak jak drzewo rosło, pniem do dołu. Nigdy odwrotnie, dlatego że sęki rosły do góry, do światła. No tu wiadomo, tu w pniu nie ma sęków, bo to jest pień, dosłownie pień, odziom z lasu. Pokażę natomiast, jak będą sęki, to pokażę. No i powinno się rąbać tak, ze względu na to, że ona jest taka, że to jest taki pień dość gruby, no i on tu leci na boki, ma tak jak korzenie rosły, więc ja go łupnę z boku, żeby, jak to się mówi, osłabić strukturę, bo przez pół raczej ciężko by było go przerąbać. Więc zaczynamy z boku. Tak, po flisach, jak to się mówi. Osłabimy strukturę, poleci gładko. Nie poszło tak, to pójdzie tak. Tak. I już to jest lżejsze. Teraz pójdzie przez pół. Teraz pójdzie przez pół. Tak. Śliskie jest, po prostu śliskie. Człowiek nie ma chwytu, bo drzewo jest śliskie. Tak. No i tego można jeszcze dziabnąć. Tak. Tak. Raz, dwa, trzy, chłopcy do roboty poszli. No i tu już może być, jeszcze tego można, tam będzie lepiej schło. To jest surowe drzewo. O, tu jest pieniek brzozowy, szkoda, że ich mało przywiozł z lasu. Brzoza jest bardziej twarda, bardziej zwięzła i już jak wyschnie rąbać, to już jest bardzo ciężko. Trzeba starać się rąbać na surowo. O proszę, taki mały pieniek. No ale poszło. Poszło. I jeszcze go przez pół. Tu mamy taki krzywy brzozowy, też go trzeba przełupać, żeby lepiej wysychał. Dobra. Dobra. Tu mamy takiego sękacza. Tak. Trzeba przyjrzeć się, jak drzewo rosło. Wiadomo, że drzewo rosło sękiem do góry. Patrzeć tak. Widać, że sęki rosły do góry. Nie tam, tylko tu. Więc tu było od pnia. A tu już szło do góry. Proszę. Tu był odziom, tu jest sęk i widać, że on kieruje się do góry. Nie tam, tylko tu. I tu jest, nawet patrząc po grubości, tu jest drzewo grubsze. Zawsze od pnia jest grubsze, wierzchowina jest cieńsza. Tu jest. To jest wierzchowina z wiatrołomu. Tak samo tutaj mamy. Tutaj mamy takiego, też to jest z wiatrołomu widać. Tu jest grubsze
Tam jest cieńsze. Sęki rosły w górę, widać. Oczywiście jakbym uciął, to rąbam tu, do pnia. Nigdy odwrotnie. Jeszcze jedna sprawa. Trzeba patrzeć, jak sęki się układają. Sęk nigdy nie rósł przez środek, tylko od środka. Bo to jest normalne prawo. Jak drzewo rosło, to drzewo rosło od cienkiego od środka i sęki wyrastały na boki, więc rozchodziły się sęki od rdzenia. I tam jak rdzeń praktycznie trafić w rdzeń, powinno się rozłupać. Tu patrzę, jak sęki są. Tak, są na boki, na wszystkie strony, no bo to jest taki dość sękacz. Dobra, więc trzeba go trafić w środek. No i poszło. Jeszcze jedna poprawka i wszystko. Jakbym lepiej machnął, to za jednym uderzeniem. Widać, o. Sęki od środka rosły, prawda? Tu są. W rdzeniu ich nie ma. Więc trzeba trafić w rdzeń. Ale stawić zawsze dołem do dołu. No. No i mamy następnego sękacza. Ten ma ładne sęki. Jak banieczki. Proszę. Dookoła są sęki, prawda? No żeby nie skłamać internautom. Są dookoła sęki. Obrzezane, jak to się mówi, ucięte krótko, ale są. No i trzeba trafić w środeczek. Bo jakbyśmy nie trafili w środek, to niestety trafiamy wtedy na sęk i nie ma szans. Oho. Oho. Sęki trzymają. Ale siekierka też swoje zadanie spełnia. Tak. Tam był. Tak. Tak, bo on tak ucięty jest krzywowato, żeby się nie zmylić. Tak, na pewno. Poszło. No jeszcze raz można go dziabnąć między sęki. Tak. Zawsze sękiem do góry. Sękiem do góry. O tak. Ole. Ole, ole, ole. Dobra. Poszło. No. A to brzozowy jest, też trzeba go przyłupać. I też to jest to ziomek, oczywiście widać, on był korowany przeze mnie przy pniu, prawda? Żeby nie tępić łańcucha, trzeba go przeszczepać. Prosta sprawa. Odziom zawsze jest grubszy. Tu jest grubszy, więc tam jest dół. Tu sęków nie ma, bo to od pnia nie ma sęków. Sęki rosły zawsze wyżej. No tu go postawić, po prostu ustawić go, aby stał na pniu. No i dobra. Brzoza jest twarda, ale poszło po rdzeniu. No jeszcze teraz można tu rozłupać. O, twarda jest, zwięzła. Dobra. To już tam, tu nie musi być wielkiej precyzji. Tu też mamy od ziomka brzozowego. Też zwięzły, twardy. No. O, jeszcze go raz. Mówiłem, brzoza jest twarda. Ma bardzo kręty słój. Proszę, jaki prążkowany. A jak to uschnie, to jest takie mocne, że jak to się mówi, do porąbania wtedy jest bardzo ciężka. Jeszcze jedno. Brzozę trzeba rąbać na surowo i suszyć. Musi być wyrzucona na gdzieś, jak to się mówi, na powietrze. Deszcz jej nie szkodzi surowej. Ale ona musi być na powietrzu.
bo jakbyśmy ją surowo wrzucili do budynku, to niestety będzie pleśniała, będzie po prostu butwiała. Mocna. No i tu mam brzozowy. Tam w lesie mam grubszy, ale to później się przywiezie. Te też trzeba połupać. Poszło, proszę jak ładnie po rdzeniu poszło. Tu jest rdzeń. Ta brązowa kreseczka, to jest rdzeń. I tu należy tak właśnie trafić, żeby trafić w rdzeń. To wtedy najłatwiej jest rozłupać. No to co jeszcze tu mamy? Tu mamy suche, o to trzeba też porąbać. Tu było wrzucone z szopy. O, tu mamy ładnego pnia. O, tu mamy ładnego. O, do tego to trzeba się przyłożyć. To kawał pnia. No. Było po rdzeniu, było. Jest kreska. Tak. To suche, to do drwalki. I tu jeszcze mamy. O, tu mamy do czynienia z sękiem. Lepiej się rąbie na surowe drzewo, lepiej się rąbie. Natomiast na przykład takie drzewo jak tutaj świerk, tutaj jest suchy świerk, to on szczepie się i suchy dobrze, tylko trzeba uważać na sęki, no po prostu, żeby nie rąbać, jak to się mówi, w poprzek sęka, tylko między sęki. Sęk trzeba ominąć. O, tu poszło, bo tu był wąski, chciałem rozłupać na pół, szło brzegiem sęka, prawda? Zrobiło się ciężko, no ale ta siekiera poradziła sobie. No i rąbałem oczywiście od góry, widać, że było rąbane od góry. Nigdy od dołu, tylko trzeba rąbać tak jak mówię, od góry. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy taki brzozowy, długi, ale czego przełupać? Tam w lesie to mam tych pni całą kupę ścięte. No. Tak. Jeszcze raz. A jakie zwięzłe, prawda? Jakie te włókno mocne. Kręte i mocne. Włókno, słój. Dobra. Co tu jeszcze mamy? No tu mamy taki pień zabójczy. Też go rozłupać, zlitować się na nim, żeby on tu nie zamakał. Rozłupać. Przyjdzie jakaś pogoda, jakiś trochę wiaterek, trochę będzie schło. Ale strasznie jest zawalony ziemią. To się drzewo tu się przerzucało. Tu się przerzucało drewno i gdzieś tam się odbiło. Ten będzie porąbać ciężko, bo on ma dużo odnóg. Ma dużo odnóg, trzeba po prostu go też po oflisach. Tak, po oflisach go trzeba działać. I nie ręczę, że pójdzie, bo tu widzę, to jest krętacz. To jest z dedykacją dla pana Brzozy, który wylicytował szynę. O! Ta moja siekiera jednak ona się sprawdza. Ona się podobno nie boi niczego. Ona się nie boi. On i takim pniom daje radę i większym było. Różnie było. Różnie było. Ale ja po prostu lubię ją. Bo ona ma, jak to się mówi, pociągnięcie. Ma pociągnięcie.
No i teraz dookoła polecimy. Idzie masą po prostu i tym ciężkim ostrzem. No i niewiele zostało. Teraz z tego to może można ryzykować, by i przez pół dziabnąć. Fajnie poszło. Świerk. Pień świerkowy, odziom. Tak zwany potocznie w lesie to się nazywa odziom. A już to, co rośnie tam przy samej górze, to się nazywało wierzchowiną. Wierzchowiną. No, krzywe to krzywe, może podskoczyć. Tego to trzeba po prostu zrobić odwrotnie, bo jest bardzo krzywy, nie postawię go nawet. A może się uda, może. O tak. Poszło. Przez te odnogi on taki jest niezgrabny. No. Jak? No i rozpracowany pieniek. Tak? Rozpracowany. Jeszcze tego może skubniemy. To już lekkie. No jeszcze tu mamy takiego gagatka. Taka gratka jest. I na tym chyba zakończymy nasze dzisiejsze. O lo, proszę pana. Będzie bardzo ciężko. Tu muszę zrobić odwrotnie. Czy się uda? Nie wiem. Bo on tu jest to może nie. Po prostu tu był ścinany na tą stronę klinem. No i jest nierówność, będzie źle go postawić. Tak, może go bokiem postawię. Spróbuję, ale będzie ciężko, bo jest po prostu bardzo wysoki. Chyba, żebym na ziemi go dziabnął. Zobaczymy, jak mi się nie uda tutaj, to rzucę go na ziemię. Wziąć drewno spod nóg, żeby nie obić sobie nosa. Jedna szczapka poszła, ale pień się kiwa, bo ma nierówność. Kurde, nie machnęło się w lesie piło, tylko tak przyjechało. To nic, zrobimy odwrotnie. Pozwolę sobie dziś to tak zrobić, dlatego że może się uda ze względu na tę nierówność. Bo tam nie chce mi ustawić się w ogóle. O, widzicie? Od dołu jest o wiele ciężej. O wiele. Od góry już bym go rozdziałał. Jeszcze z dołu basenki normalnie. To się rzadko zdarza. Tak jak mówiłem, od dołu jest ciężko rąbać. Niczego się nie oszuka, proszę pana. A tu go się nie postawi. No niech cię kat porwie. Nie chcę palić piły i szarpać się z tym. Może się uda. Ale szczapa. Dobra. Tak. Poszły konie, jak to tam mówią. Po czym? Po betonie. O, na 3 go. Dobra. Wszystko, dobra. Dziękuję. I będzie szkoła dla tych, co nie umie rąbać? Będzie. Mądrej głowie dość po... Dość 2 słowie. Po słowie.
Po jednym słowie. A jak ktoś się nie chce uczyć, tego nie nauczysz. Jak ktoś mówi, no a kto się uczyć chce, to on złapie w lot. Że się stawi sękiem do dołu. Zawsze do dołu. Patrzeć jak sęk rósł do góry, to trzeba tym stawić oddziałem na pień. Zawsze, nieważne czy tu byśmy ucięli, no to tam są sęki, tam rosły do góry, one wszystkie rosły do góry. Więc stawiamy zawsze tą dolną częścią. I wtedy nie ma problemów. I trafiać między sęki, to najważniejsze jest między sęki. Nigdy w poprzek sęka, bo siekiera stanie, zakleszczy się, problem. Oho, co na koniec mi się nie słuchasz? To nie ma tak. O i się rozleciało. Przydało się. Moja szkoła i moja siekiera. No i wszystko, proszę pana. Dziękuję za współpracę. Pokazałem jak się rąbie drwa. Siekiera, jak to mówię, zawsze powtarzam, drwalowi musi być posłuszna, bo jak będzie nieposłuszna, to kiepska robota. Siekierka musi chodzić w ręku.